W tradycjach ludów wolnych i bitnych broń jest i symbolem, i faktyczną gwarancją pewnej elementarnej wolności i równości tych, którzy ją noszą, i zarazem całych uzbrojonych społeczności. Adolf Hitler nie przez przypadek ominął Szwajcarię w swoich podbojach. W tym alpejskim kraju karabin stoi w każdym domu. Tak było kiedyś i w sarmackiej Polsce. Rozbroili Polaków dopiero zaborcy. Broni w rękach ludu panicznie bali się również komuniści. Czy Polacy wyrzekli się już tej osobistej wolności, która kiedyś uczyniła ich wielkimi? Czy świadomie wybierają los bezbronnych ofiar? Czy nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoich bliskich i za swój kraj? A jak przestrzega Eowina z tolkienowskiej trylogii, i ci, którzy nie noszą miecza, mogą od miecza zginąć. Prawo do posiadania broni jest prawem ludzi wolnych i tak naprawdę sprowadza się do wolności. Niestety, ostatnie działania Komisji Europejskiej związane z dyrektywą 91/477/EC są w rzeczywistości atakiem na nasze wolności obywatelskie. Usta urzędników brukselskich pełne są frazesów o potrzebie zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a w międzyczasie z Bałkanów płynie rzeka nielegalnej broni, którą można kupić w każdym większym mieście zachodniej Europy. Wspominaliśmy o tym w poprzednich odcinkach. 2 dokumentalne filmy telewizji francuskiej, wykonane w roku 2008 i 2016, pokazują, w jaki sposób dokonuje się przemytu nielegalnej broni palnej z krajów byłej Jugosławii. Wniosek płynący z tych filmów jest dość prosty i przerażający. Komisja Europejska w ciągu 8 lat nie zrobiła nic, aby zająć się problemem nielegalnej broni płynącej szerokim strumieniem z Bałkanów wprost w ręce terrorystów w Europie Zachodniej. Kiedy poprzez taktykę salami i rozbijanie środowisk strzeleckich odebrano ludziom prawo do posiadania broni. Ludzi mami się stwierdzeniami, że konkretne przepisy nie dotyczą danej grupy społecznej, jak na przykład myśliwych czy sportowców, kiedy tak naprawdę działania te mają na celu rozbicie jedności środowisk, a dana grupa jest po prostu następna w kolejce do pozbawienia ich praw. O zgrozo, Komisja Europejska chce włączyć w zakres dyrektywy kolekcjonerów i placówki muzealne, co może doprowadzić do bezpowrotnego zniszczenia zabytków kultury technicznej, co trąci podejściem stricte komunistycznym, które znamy z naszej historii. Jednocześnie Komisja Europejska podpiera się w swoich działaniach takimi ekspertami jak Belg, pan Sztenes, który obecnie przebywa w areszcie, w którym zamknęła go belgijska policja w związku z podejrzeniem o fałszowanie dokumentów zniszczenia broni i sprzedaż ich na czarnym rynku. Niestety nasza rzeczywistość uległa zmianie. Czy nam się to podoba, czy nie, zamachy były, są i będą jej częścią. Nie da się tego zmienić żadnymi dyrektywami. Gdyby zakazy unijne miały jakikolwiek wpływ na terrorystów, to wystarczyłoby zakazać pasów szachida, aby nikt nie wysadzał się w powietrze. Komisja Europejska stara się pozbawić nas środków obrony. Zgoła inne podejście prezentuje rząd czeski, który, aby zabezpieczyć prawo do posiadania broni swoich obywateli, zmieni konstytucję tak, aby wyłączyć ich spod działania dyrektywy. A stopień zaufania rządu Szwajcarii do swoich obywateli jest tak wysoki, że nie prowadzą oni nawet rejestru posiadanej broni. Mamy prawo i obowiązek pytać, jakie będą następne kroki Komisji Europejskiej po tym, kiedy odbiorą nam już broń. Prezydent Hollande w jednym ze swoich wystąpień powiedział, że aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa francuskich obywateli, policja stworzy specjalne oddziały szybkiego reagowania, które na miejscu ataku terrorystycznego będą w ciągu 20 minut. Zapomniał jednak dodać, że zdecydowana większość ataków terrorystycznych trwa znacznie krócej. Obecnie praworządny europejski posiadacz broni ma ją zarejestrowaną w odpowiednim urzędzie, a państwo ma możliwość kontroli w dowolnej chwili. Niestety, to samo państwo nie ma absolutnie żadnej kontroli nad nielegalną bronią znajdującą się w rękach terrorystów czy pospolitych bandytów. Dlaczego zatem Komisja Europejska jest tak bardzo przekonana o konieczności odebrania broni praworządnym obywatelom w momencie, kiedy całkowicie ignoruje źródło problemu, czyli broń nielegalną? A skoro wszyscy wiemy, że terroryści posługują się bronią nielegalną, to dlaczego zatem Komisja Europejska podjęła decyzję o karaniu za ich przewiny nas, legalnych posiadaczy broni, którzy przestrzegają prawa? A skoro doszliśmy już do wniosku, że karę mają ponieść potencjalne ofiary, nasuwa się pytanie, kto za tym stoi i komu na tym zależy? My w Polsce doskonale pamiętamy czasy niemieckiej i sowieckiej okupacji. Nie po to pokolenia Polaków walczyły o wolność i prawo do samostanowienia, aby rezygnować z nich w imię zachcianki grupy niewybieralnych urzędników. Jest powód, dla którego nasze godło odzyskało koronę. Stoimy na rozdrożu historii,
Walka, jaką dziś toczymy w Europie o prawo do zachowania prawa do dostępu w sposób legalny, praworządny do broni, nie toczy się tylko o to prawo. To walka o podstawowe, przyrodzone prawo człowieka. Prawo do wolności.